Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj odcinek mocno przegadany, więc tylko dla wytrwałych amigowców. Chciałbym się z Wami podzielić doświadczeniem odnośnie tutaj budowy, właściwie przełożenia Amigi 500 Plus do obudowy Checkmate A1500 Plus. Troszeczkę powiem o samej budowie tej obudowy, co można z tym zrobić, jak jest wykonana, jakie są zalety i wady, więc zapraszam. Jak widzicie, została przełożona płyta Amiga 500 Plus. Jest to płyta, która na szczęście nie została zniszczona tutaj przez baterię. Bateria sama została wylutowana, mam nadzieję, że widać. Tutaj nie spowodowała żadnych zniszczeń, więc wygląda na to, że jest bardzo ok. Sama płyta, jak wiecie, w tej wersji ma 1 MB pamięci graficznej. Można rozszerzyć w bardzo prosty sposób. Tutaj polecam rozszerzenie A2048. Jest to naprawdę bardzo fajne rozszerzenie do Amigi 500 Plus. Dlaczego? Płyta Amigi 500 Plus jest tak naprawdę w kilku takich rewizjach wydawana. Już pod koniec żywotności tego modelu, właściwie modelu Amigi 500, rewizja 8, rewizja 8, powiedzmy 8.1, 8A tak naprawdę i 8A1, kolejne literacje, to kwestia przystosowania tej płyty do Amigi 500 lub do Amigi 500 Plus. I tutaj mamy możliwość, w Amidze 500 Plus mamy ten 1 MB, który jest tutaj. Czasami bywa, że mamy tą płytę w wersji półmegowej. Mamy tą płytę w wersji, gdzie nie są wtedy przełączone odpowiednie zworki ze względu na mniejszą pamięć i mamy tutaj gniazdo, które możemy rozszerzyć. To rozszerzenie ma możliwość za pomocą prostej zworki przełączenia, czy chcemy w Amidze 500 Plus, czyli w oryginalnej płycie z 1 MB rozszerzyć do 2 MB, czy chcemy zastąpić w przypadku Amigi 500 Plus płyty, ale która została zmieniona do standardu Amigi 500 zwykłej, czy chcemy tutaj zastąpić całe 2 MB, wtedy musimy tutaj przelotować kilka zworek i 2 przewody, czyli minimalna ingerencja w samą płytę główną, czy chcemy standardowo rozszerzyć o pół megabajta, tak jak w przypadku Amigi 500. To rozszerzenie ma, że tak powiem, bardzo duże możliwości, jest idealne, jeśli chodzi o płytę Amigi 500 Plus w różnych wydaniach. 2 MB pamięci graficznej to jest maksymalna ilość, tak jak chociażby w Amidze 1200 czy Amidze 4000. Takie rozszerzenie często jest bardzo drogie dla innych Amig. W tym przypadku można to zrobić naprawdę za bardzo rozsądne pieniądze, jeśli chodzi o kwestie retro. Idziemy dalej. To, co tutaj widzicie, to jest karta turbo TK2 68030. Ta karta turbo jest wyposażona w 128 MB pamięci RAM, w koprocesor. Procesor 030 w tej wersji, powiedzmy, z metalowym przodem, tym złotym. Tu jest wybrana rewizja, jedna z ostatnich, która pozwala kręcić 030 do wartości 60 MHz. Dzięki takiemu kręceniu mamy tak naprawdę w okolicach 66-70% prędkości procesora 040 taktowanego 25 MHz. Dla mnie, jako dla maniaka symulatorów, tych retro również, jest to idealne rozwiązanie ze względu na to, że mamy procesor 030, który jest najbardziej kompatybilny, jeśli chodzi o gry 3D z epoki, o symulatory lotnicze i tym podobne, a jednocześnie mamy bardzo dużą prędkość. Naprawdę Gunship 2000 działa rewelacyjnie i inne gry tego typu. W przypadku szybszych procesorów często trzeba używać WHD Load.
WHD Load często emuluje prędkość Amigi 1200 lub Amigi 500, więc to nie jest idealne rozwiązanie do symulatorów. Więc 0.30, szybkie 0.30 w wielu przypadkach jest idealnym rozwiązaniem, dlatego znalazło się w tej Amidze. Ja powiem może w ten sposób, że ja uwielbiam te realne Amigi, nie emulowane, więc staram się używać tych nowych podzespołów, nowych możliwości rozszerzenia, natomiast w duchu tym takim bardzo tradycyjnym, konserwatywnym. Jak widać, tutaj na płycie tej do rozszerzenia procesora Amigi między innymi jest moduł DOM. Jest to moduł, który dzięki interfejsowi IDE44 podłączamy tak naprawdę dysk SSD i jest to wersja przemysłowa, czyli bardzo trwała i naprawdę polecam tego typu rozwiązania. Jest to naprawdę bardzo kompaktowe i bardzo trwałe rozwiązanie, dużo trwalsze moim zdaniem niż większość kart CF. Nawet no, jest kilka kart w wersji takiej mocno profesjonalnej, więc może z wykluczeniem tych kart to pozostałe są naprawdę dużo słabszej jakości niż w przypadku takiego przemysłowego modułu, który tutaj widzicie. Od razu mam możliwość podłączenia zasilania diody tak naprawdę. Na przedniej części Checkmate mam taką informację, natomiast przyznam się, że tutaj pojawia się taka pierwszy większy problem. Dlaczego? Bo podłączając w ten sposób diodę, ona cały czas jest w stanie świecenia i drgania, jeśli pracuje dysk twardy, także można to rozpoznać, natomiast to nie jest idealny tryb pracy i w przypadku TK2 nie byłem w stanie zmusić diody do takiego tradycyjnego, prawidłowego świecenia, więc tu jest taki drobny szkopuł. Być może inne osoby mają to lepiej rozwiązane. Jeśli macie tego typu obudowę i macie to przetestowane, chętnie bym posłuchał odnośnie jakiegoś innego rozwiązania, które sprawiłoby, że ta dioda drive świeciłaby tylko wtedy, kiedy pracuje dysk twardy. Jeśli chodzi o samą obudowę, jest ona naprawdę wykonana z bardzo grubej blachy i to jest rewelacyjna sprawa. Jest ona dosyć duża, tutaj z przodu widzicie, że płyta główna się kończy, a tu mamy jeszcze sporo miejsca. Z czego to wynika? Ta obudowa dopasowana jest zarówno do Amigi 500, 600, Amigi 1200, jak i do tradycyjnych płyt ATX-owych do PC-ta. Naprawdę tutaj konstruktor tej płyty zrobił naprawdę dobrą robotę, wymieniając tylko ten panel tylni, ten jest akurat do Amigi 500, mamy możliwość tak naprawdę włożenia bardzo dużo ilości płyt. Ja myślę, że ta obudowa jeszcze może służyć bardzo dobrze w przypadku takich emulowanych Amig, nie wiem, z Vampire i tego typu rozwiązania, nie wiem, Myst i tak dalej. Natomiast z mojej perspektywy myślę, że najfajniejszym rozwiązaniem jest włożenie tutaj Amigi 500 lub 500+. Dlaczego? Dlatego, że kwestia samego zasilania rozwiązana jest w ten sposób, że mamy takie, nie wiem, daughterboarda, który jest wyposażony z przedłużeniem złącza tego krawędziowego Amigi oraz dodatkowo jest dokładany port Zorro 2 do dodatkowych rozszerzeń. Jest to taka mocno uproszczona wersja tego portu, ze względu na to, że ona tutaj nie obsługuje DMA i część akcesoriów nie działa prawidłowo. Ja się zastanawiałem, co tutaj mogę dodatkowo umieścić i fajnie, że Amigę można dodatkowo rozbudować tylko w tej wersji o dodatkowe karty. Zastanawiałem się tutaj nad kartą graficzną. Kartę graficzną nawet udało mi się uruchomić, ale miałem jakieś dodatkowe artefakty w wyższych rozdzielczościach. Ciężko to dokładnie zdiagnozować. Sama karta, czyli taka odnowiona wersja Picasso, przepraszam, odnowiona wersja Graffiti. Graffiti 2. Jest to w tej chwili produkowana karta graficzna, która
tam bazuje na tym układzie. Tutaj przygotował mi z forum PPA osoba o niku Wali 7. Karta jest naprawdę przepięknie, bardzo ładnie wykonana i dziękuję, że ją tutaj otrzymałem do testów. Bardzo dobrze działa w Amidze 2000, bo sprawdziłem i działa idealnie. Natomiast ja się zdecydowałem tutaj na prosty moduł, który obsługuje USB, tak żeby mógł sobie przenosić dane. Dlaczego się zdecydowałem na ten moduł? Bo jeśli chodzi o kartę graficzną, jeszcze w tej chwili nie mam, ale postaram się zainstalować ScanDoubler tutaj, który będzie miał możliwość użycia dodatkowych sterowników i będę mógł mieć rozdzielczość powiedzmy 800×600, czyli dosyć wysoką rozdzielczość, super jakości, gdzie RGB będzie przechwytywane i tutaj podnoszone do 31 kHz, więc będzie normalnie można obsługiwać przez monitory 4:3 przez wyjście VGA. Jest to dla mnie idealne rozwiązanie. Natomiast chciałem początkowo zainstalować tutaj jeszcze CD-ROM, bo mamy możliwość wymiany zatok, które są tutaj w przedniej części samej obudowy. Natomiast ta karta ma bardzo dobry i fajny sterownik, jeśli chodzi o dysk twardy, które można tutaj zainicjować już przy Kickstarcie 1.3 i to jest rewelacja, natomiast chyba ciężko by było podłączyć tutaj CD-ROM i ja nie znalazłem takich informacji, że można to w łatwy i prosty sposób zrobić, stąd przenoszenie danych będzie przez USB i tutaj już mi bardzo sprawnie to działa. Co mogę powiedzieć więcej o samej obudowie? Udało mi się kupić ten daughterboard z tym dodatkowym gniazdem Zorro. Ten daughterboard przyszedł, jakby to powiedzieć, w trochę większej tutaj wersji. Ten element górny i dolny miał jeszcze tutaj dodatkową taką dostawkę, którą trzeba by było samemu oderwać. Jeśli ktoś tego nie oderwał, to ciężko było tutaj umieścić to gniazdo w przystosowanym tutaj bocznej części obudowy. To taki pierwszy, większy taki problem. Musiałem się po prostu przyjrzeć i zobaczyć, że tutaj, nie wiem, te pół centymetra trzeba odciąć z góry i z przodu. To jest specjalna perforacja, więc to nie było wielkim problemem, ale na to trzeba zwrócić uwagę. Bardzo dobre rozwiązanie dla Amigi 500, czyli zasilanie. Ten daughterboard jest zasilany bezpośrednio przez zasilacz, który jest w tym przypadku musi być wersją SFX, czyli tak naprawdę takim zmniejszoną wersją ATX-owego zasilacza. Ja akurat miałem, więc nie kupowałem dodatkowego zasilacza, to jest bardzo duży zasilacz, 450 W. Dla Amigi tutaj oczywiście nie potrzeba tak dużo watów czy dużych prądów. Głównie chodzi tutaj o napięcie 5V, które wykorzystuje Amiga. Ja taki zasilacz już posiadałem, więc go tutaj zainstalowałem. I ten zasilacz, tak jak widać, jest tutaj podłączony bezpośrednio pod ten daughterboard. I to już jest pełne zasilanie. W przypadku Amigi 1200 tu jest taka prosta, mała płytka, bez możliwości rozszerzenia i to jest, myślę, że dużą wadą, bo fajniej by było móc zainstalować na przykład mediatora, czego w 1200 w tej obudowie zrobić nie możemy, więc moim zdaniem traci to trochę sens, bo w tradycyjnej obudowie możemy rozszerzyć bardzo podobnie Amigę jak tutaj. Może mamy tutaj trochę więcej miejsca, możemy zainstalować nowoczesny zasilacz, natomiast dołożenie gniazda Zorro to tutaj sporo zmienia. Mamy możliwość wyprowadzenia na tylnią krawędź w przypadku Amigi 500, chociażby wyjścia na ScanDoubler, wyjścia tutaj dla tej karty USB i jeszcze drugiego USB, tylko to jest trochę inne USB. Tak jak widzicie, tu jest zainstalowany dodatkowy moduł, który obsługuje klawiatury przez USB. Miałem to już na stanie, więc postanowiłem sobie tutaj zainstalować i zrobiłem to na jednym śledziu, czyli mamy USB obsługujące chociażby pendrive'y. Można teoretycznie obsługiwać mysz czy klawiaturę, a tutaj mamy dodatkowy tylko do klawiatury. Z ciekawych takich rzeczy to stację dyskietę, która jest tutaj, bardzo łatwo zainstalowałem. Wydrukowałem sobie na drukarce z żywicy
przycisk tylko w kolorze czarnym, tak żeby to wszystko pasowało. Postaram się pokazać takie zdjęcie, jeśli teraz w tej chwili omawiam, a kamera nie ma pełnego zasięgu, bo musiałbym przestawiać ją non-stop. To jest bardzo fajne. Druga zatoka jest wolna. Być może w przyszłości jakoś wykorzystam ją. Tu jest taki otwór, jak zobaczycie na filmie. W przypadku Amigi 1200 ta płytka Daughterboard jest taki malutki, jeśli chodzi o zasilanie, i on taki przewód wychodzi, który podłącza się tutaj od góry do płyty głównej, także nic tam nie wystaje, nie trzeba zewnętrznego zasilacza używać. Od tyłu daje się taką zaślepkę, którą można sobie tam przygotować chociażby na drukarce 3D, żeby tych styków elektrycznych nie było na wierzchu, żeby tam przypadkiem czegoś nie zewrzeć, więc fajne rozwiązanie. Co mogę powiedzieć jeszcze? Bardzo fajnie podłączona jest sama klawiatura. Klawiaturę miałem akurat klawisze oryginalne czarne od CD-TV, które wykorzystałem do tej klawiatury. Obudowa jest metalowa, bardzo fajnie przygotowana. Podłączona jest tutaj od strony klawiatury, jak i od strony samego komputera takim DIN-owskim wyjściem. I tu miałem taki mały problem, a mianowicie restartował mi się komputer po podłączeniu klawiatury i w ogóle nie startował i nie wiedziałem, co się dzieje. Na szczęście zauważyłem, że w przypadku tutaj tych przewodów były zamienione dwa przewody, chyba brązowy z czerwonym, czyli drugi z trzecim, i stąd pojawiało się zwarcie po podłączeniu klawiatury i komputer nie startował, mimo tego, że wcześniej go przetestowałem bez klawiatury, że wszystko jest podłączone i działające. Także tutaj taki kolejny minus, ktoś się po prostu pomylił i zamienił przewody. Już składałem ten komputer jakiś czas temu, więc nie pamiętam, czy tutaj od strony płyty głównej, czy chyba od strony klawiatury to się działo. Także sama klawiatura jest super solidnie wykonana. Bardzo fajnie się instaluje, jest to naprawdę przemyślane, tylko tutaj taki drobny problem, który się pojawił i który musiałem rozwiązać, to zamienione właśnie przewody. Przy budowie wtyczki ktoś zamienił dwa przewody. Co mogę tutaj powiedzieć więcej? No, czekam tak naprawdę na pojawienie się Scandablera od Individual Computers, wersję CS oczywiście. Jak tylko będą dostępne i będzie dostępna podobna nowa wersja, to postaram się tutaj zainstalować, wtedy sobie tutaj skonfiguruję to tak, że będzie 800×600, czyli niemalże jak karta graficzna, która mi tutaj naprawdę w dobrej jakości będzie pozwalała włączać zarówno sam system, jak i symulatory lotnicze i inne tytuły tego typu. Także no, komputer jak wygląda, widzicie. Ja starałem się tutaj wszystko ładnie pomocować. Lubię, jak jest porządek w komputerze. Także moja Amiga 500 Plus zyskała po prostu nowe życie i wydaje mi się, że wygląda całkiem sympatycznie. Bardzo podobna jest w tej chwili do CD-TV, czyli w czarnym kolorze, majestatyczna. Płyta główna, powiedzmy technologicznie z drugiej połowy lat 80. Także w tej chwili włączę system i postaram się Wam pokazać co nieco, jak to wszystko wygląda. Aha, jeszcze jedna rzecz. Wydrukowałem sobie na drukarce z żywicy, tak jak widzicie, ten element. To jest tak naprawdę prowadnica. Po tej stronie jest prowadzenie karty, czyli po zainstalowaniu karty w gnieździe jeszcze dodatkowo jest prowadnica, także tutaj bardzo mocno się trzyma, żeby nic się nie bujało, ze względu na to, że to jest tutaj bokiem położone, więc wydaje mi się, że to jest fajne, idealne rozwiązanie. A i jeszcze jedna sprawa. Mocując tutaj tą dodatkową kartę, mamy tutaj miejsce na wentylator uniwersalny. Tu po lewej i po prawej stronie są takie wkręty, prowadnice, tak naprawdę na śruby, wkręty. Ja tutaj wkręciłem plastikowe takie małe śrubki, które jednocześnie wyregulowałem, stały się podstawką i podpierają plastikowe śrubki idealnie to rozszerzenie. Także można to naprawdę fajnie i sprawnie
przygotować, a teraz pokażę Wam kilka zrzutów ekranu z tej Amigi 500+. Jak widzicie, system się już załadował. Jest to system od Hyperionu wersji 3.1.4, o ile dobrze pamiętam. Tak, z 2018 roku. Z oczywiście system z dodatkowymi nakładkami, tapetą i tak dalej. Będę chciał Wam pokazać może na początek prędkość samego procesora, czyli standardowo sysinfo. Tak jak powiedziałem Wam, procesor 0.30 taktowany 60 MHz. Może sysinfo nie jest idealnym programem do pokazania prędkości procesora, natomiast tak poglądowo widzicie, jest to 66% prędkości procesora 0.40 25 MHz. Oczywiście CPU tutaj pokazywane jest jako 66 MHz, co jest błędem. Spójrzcie, wykrywany jest m.in. sterownik dysku twardego, który jest na karcie turbo. Wykrywane jest 128 MB jako Zorro 3, czyli w przestrzeni 32-bitowej. I mamy oczywiście dodatkową kartę tutaj dołożoną na USB, która również jest wykrywana. Pamięć 128 MB tej 32-bitowej pamięci, dodatkowy chip RAM 2 MB. Jak widzicie, prędkość dysku twardego całkiem sympatyczna. Ok. Może pokażę dużo fajniejszy program, który pozwala nam sprawdzić właściwości komputera czy prędkość. I włączymy tutaj kilka prostych testów. Tutaj już jest prędkość pokazywana prawidłowa, czyli zarówno 60 MHz dla CPU, jak i FPU 60 MHz. Jakieś proste testy. Tutaj mamy testy zarówno dla procesora, jak i koprocesora, jak i samej pamięci, więc w zależności od wykorzystania tych elementów i proporcjonalności składowych będziemy mieli bardzo różne wyniki. Jak widzicie, tutaj wynik zbliżony do 0,40 i 25 MHz. Kolejny jakiś prosty test. Tutaj wynik nawet wyższy, ze względu na to, że tutaj mamy mocno wykorzystaną pamięć, która jest dużo szybszą pamięcią niż standardowe pamięci, które były wykorzystywane w latach 90. Jak widzicie, tutaj bardzo porównywalne wyniki. Może jeszcze jeden test na koniec. Także, jak widzicie, jest to komputer naprawdę bardzo szybki i możemy tutaj naprawdę konkurować z 0,40 25 MHz, a mamy bardzo kompatybilny procesor. Tutaj w szczególności jeśli chodzi o symulatory, jeśli chodzi o gry 3D czy środowisko 3D. Na koniec może pokażę Wam jakąś taką grę 3D, która nam tutaj pozwala pokazać prędkość procesora. A tutaj może Frontiera wybiorę, ze względu na to, że ma fajne demo, nie trzeba będzie tutaj pokazywać rozgrywki, a będziemy mieli możliwość zobaczenia jak działa karta. Co mogę dodać? Na tej mniejszej grafice po prawej stronie widzicie w tej chwili samą kartę turbo.
Ja tutaj dodałem dodatkowo pasywne chłodzenie, natomiast karta bardzo dobrze sobie radzi bez żadnych dodatków tego typu, przynajmniej przy otwartej obudowie. Postaram się pokazać Wam kolejny materiał z użyciem tej jednostki centralnej klawiatury, jak już złożę wszystko do kupy, a do pełni szczęścia brakuje mi Scandablera z zainstalowanymi tymi dodatkowymi sterownikami, które pozwalają pokazywać system w bardzo fajnej rozdzielczości 800×600, może nawet wyżej, ale to już jest dużym kosztem tutaj tej pamięci graficznej. 800×600 jest bardzo dobrym kompromisem między jakością a prędkością i nie zjada nam, nie zużywa nam tak dużo pamięci graficznej. Jednocześnie możemy w bardzo dobrej jakości przełączać sobie rzeczy, nie wiem, gry i tego typu, nie wiem, programy, które używają zwykłego wyjścia RGB, czyli z chipu ECS Amigi, ta grafika, która wychodzi. Także jest to naprawdę bardzo optymalne użycie tej konfiguracji. Tak w ramach podsumowania powiem, że ta obudowa jest naprawdę bardzo fajna. Myślę, że ona bardziej była planowana tutaj dla nowych konstrukcji typu Vampire czy tego typu, gdzie nie trzeba dokładać dodatkowych kart. Natomiast w przypadku Amigi 500 i Daughterboarda jest możliwość dołożenia właśnie karty, chyba jako do jedynej Amigi, która ma rozbudowane o dodatkowe złącze. Dlatego ja zdecydowałem się na włożenie tej Amigi. Dodatkowo miałem swoją Amigę 500 Plus w dość takiej już podniszczonej obudowie, więc myślę, że płyta jest bardzo fajnie tutaj zabezpieczona. Jak widzicie, Frontier działa rewelacyjnie. Za chwilę będzie element taki graficzny, który najbardziej obciąża sam procesor. Jeśli chodzi o ten tytuł, to tutaj nie ma problemu 0,40 czy 0,60. O, to jest ten moment, o, ten. Zobaczcie, jak fajnie, płynnie generowana jest grafika. Także karta naprawdę super, obsługuje koprocesor, obsługuje szybkie 0,30, dodatkowo obsługuje bez dodatkowych sterowników kontroler dysku. Także jest naprawdę bardzo fajna karta. Jedyna wada to taka, że chyba nie można obsługiwać dodatkowo CD-ROMu, co by się przydało przy tej konstrukcji, ale tutaj no, trzeba na jakieś kompromisy iść. Z mojej strony to wszystko. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tej obudowy, jeśli chcielibyście się również podzielić jakimiś swoimi opiniami, to ja zapraszam tutaj do komentowania pod tym filmem. Także dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym materiale.